Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i dzisiaj Mateusza nie będzie, nadaję sam. Będzie pewnie troszeczkę wolniej, więcej informacji. Mamy nadzieję, że Mateusz się odnajdzie i jutro do nas dołączy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ponieważ ja jestem w podróży i zobaczymy, czy będę mógł uczestniczyć w porannych cepach. Mam nadzieję, że tak i będę z Wami, jeżeli internet pozwoli. Na sam początek, słuchajcie, duże podziękowania dla wszystkich patronów, osób wspierających. Dzięki Wam powstają wszystkie nasze programy, ich jest coraz więcej formatów. W kwietniu mają się też pojawić nowe formaty. Dziękujemy patronom. W tym momencie brakuje 9 osób do 300 patronów, natomiast jeżeli chodzi o osoby wspierające na YouTubie, to przekroczyliśmy 340 osób. Duże podziękowania dla naszych moderatorów. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do paska. Na sam początek informacje z rosyjskiej giełdy i jeżeli chodzi o waluty. Jeżeli chodzi o waluty, najgorsza sytuacja dla Rosji jest na polskim złotym i to dawno nie było spotykane. Dosyć duże wzrosty. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czym spowodowane, czy umocnieniem tak polskiej waluty, czy tak osłabieniem rosyjskiej, natomiast obserwujemy tutaj 23,60, jeżeli chodzi o polską złotówkę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dewizy, mamy też wzrosty, ale one są niewielkie, największe chyba na euro. Euro przekroczyło znowuż magiczną barierę 100 rubli, natomiast jeżeli chodzi o juana i dolara, niewielkie zwyżki. Jeżeli chodzi o surowce, to w tym momencie w miarę jest stabilnie, Brent utrzymuje się na poziomie 90, no i czeka na jakiś sygnał. Ta korekta w dół, która spowodowała, że zszedł poniżej 90, się zatrzymała. Wszyscy czekają na rozwój wypadków, jeżeli chodzi o głównie Iran, co tam się wydarzy. I teraz będziemy przechodzić powoli do krótkich informacji. Zaczynamy, słuchajcie, od rafinerii Ilskiej, która jest, tak jak wiecie, zlokalizowana na terytorium Krasnodaru. Okazuje się, że mamy komunikat. W komunikacie czytamy, że rafineria przełożyła uruchomienie kompleksu do produkcji benzyny z 2024 roku na 2026 ze względu na odmowę wywiązania się partnerów zagranicznych z zobowiązań umownych. Tak czytamy. Musieliśmy praktycznie ponownie zakontraktować znaczną ilość sprzętu, wprowadzić poprawki, dostosować do dokumentację projektową i tak dalej, no ale się nie udało w tym roku uruchomić. 2026 wydaje się równie optymistyczny jak 2024. Natomiast przypomnijmy, że rafineria Ilska przerabia 6,6 miliona ton rocznie. W 2023 przerobiła 5,3 miliona, więc jeszcze jest tam jakiś zapas, natomiast ona nie produkuje na rynek krajowy, ponieważ te produkty są dosyć średniej jakości i mają dosyć dużą zawartość siarki, dlatego ten eksport jest dedykowany głównie za granicę. Jeżeli chodzi o rynek krajowy, ta nowa linia do crackingu i do produkcji benzyny miała temu służyć, ale tak jak widzimy, nie ma możliwości, żeby w tym roku wzmocnić rafinerię. Następna informacja, słuchajcie, jest z Orska. No i tutaj zastanawiam się, czy to jest ciąg dalszy zemsty Gryzoni. Mamy wypowiedź dyrektora Specroy, to jest generalny wykonawca budowy wałów w Orsku, Siergiej Komarow. Pan Siergiej powiedział, że sądząc po nagraniu wideo z miejsca pęknięcia konstrukcji, przyczyną są prawdopodobnie gryzonie, które wygryzły dziurę. Wykluczył czynnik błędu projektowego, to znaczy swojego, tak, bo to tak rozumiem, jako główny tutaj projektant i wykonawca tych wałów. Stała przedstawicielka USA przy NATO, pani Smith, powiedziała, że po wynikach lipcowego szczytu w Waszyngtonie można oczekiwać konkretnego rezultatu, który wzmocni więzi Kijowa z sojuszem.
Zobaczymy, co tam będzie. Jeszcze jest troszeczkę czasu, być może będą jakieś nowe zapowiedzi. Federalna Agencja Transportu Lotniczego poleciła liniom lotniczym i operatorom lotnisk, aby priorytetowo obsługiwali pasażerów biorących udział w operacji wojskowej na Ukrainie. No tutaj kolejne polecenie Kremla. Kreml również kontynuuje konfiskatę dużych przedsiębiorstw rosyjskiej gospodarki, a następnie ich nacjonalizację i przekazanie pod kontrolę biznesmenów bliskim władzom. W poniedziałek 8 kwietnia prezydent Rosji Putin podpisał dekret o przekazaniu aktywów firmy Agrotera, jednego z 15 największych właścicieli ziemskich w kraju. Tam był zachodni kapitał, już nie jest zachodni, już będzie rosyjski, bo będzie pod kontrolą państwa. Główny Zarząd Wywiadowczy GÓR Ministerstwa Obrony Ukrainy ogłosił operację na terenie bazy morskiej w Bałtyjsku w obwodzie królewieckim. Departament twierdzi, że 7 kwietnia podpalił mały okręt rakietowy Sierpuchow, w wyniku czego okręt jest niesprawny. Natomiast również niesprawna jest kładka w obwodzie smoleńskim, dokładnie w Jaźmie. Zawaliła się kładka i most samochodowy Panińskiego łączący centrum miasta ze strefą przemysłową. Część domów została odcięta od gazu, bo tam też przebiegała instalacja gazowa, przebiegały rury gazowe. Tutaj widzę, że Mateusz nas obserwuje, mówi, że internet mu odłączyli. Tutaj nie wiem, czy Rosjanie, czy ktoś inny, ale tak pisze. Miejmy nadzieję, że go podłączą z powrotem, żeby mógł do nas wrócić. Natomiast my już czytamy dłuższe informacje. Zaczynamy od takiej złej informacji. My przygotowujemy z Mateuszem, jeżeli się uda, to w tym tygodniu, materiał dotyczący takiej głównej strategii Rosji do roku 2035, żeby wam pokazać, jakie jest mniej więcej myślenie ekonomistów tych kremlowskich i co sprzedają władzy, szczególnie Putinowi, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki w najbliższych latach. Natomiast tutaj niedobra dla nich informacja, bo mamy tutaj największego producenta samochodów Rosji, czyli Avtovaz, który błaga rząd o nałożenie ceł na chińskie samochody. Rada Eksporterów w ramach Komisji Przemysłu i Handlu Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, na której czele stoi prezes Avtovaz Sokołow, przewiduje, że wielkość produkcji rosyjskich producentów samochodowych może spaść nawet o 50% w tym roku w wyniku chińskiej ekspansji i spadek popytu na krajowy przemysł samochodowy, tak czytamy w raporcie Avtovazu. Aby rozwiązać ten problem, proponuje się podwyższenie opłaty recyklingowej dla producentów z Chin. Ja przypomnę, że taka opłata została podwyższona albo zostało to wyrównane, jeżeli chodzi o import równoległy, natomiast tu trzeba by było nałożyć dodatkową opłatę na wszystkie samochody importowane, bo w tym momencie tylko Chiny importują de facto do Rosji. Sprzedaż samochodów osobowych mówimy o tych nowych, sprzedaż samochodów osobowych w samych Chinach przekroczyła w ubiegłym roku 26 milionów, czytamy, co pozwala ich markom dzięki efektowi skali zapewniać długoterminowe i niemal nieograniczone rabaty na rynkach zagranicznych, w tym rosyjskim. Ja mówiłem, że jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, były niespotykane jak dotąd rabaty, które, że tak powiem, zmiotły Avtovaz, ponieważ te ceny chińskich produktów czasami się wyrównywały z ceną Łady, a więc można było mieć samochód w cenie Łady, znaczy nadal chiński, ale samochód, tak? A jeżeli ktoś nie chciał chińskiego, to zostaje mu tylko Łada, więc produkt troszeczkę gorszy. I tutaj czytamy, mogę podać przykład jednego z popularnych chińskich pełnowymiarowych SUV-ów w Rosji, którego rabat w jednym z ostatnich okresów wyniósł aż, słuchajcie, 900 000 rubli. To dużo, tak? Bo to jest w tym momencie 9 tysięcy euro. To już są takie poważne rabaty. Na przeliczeniu na polskie to jest około 40 000 złotych, i to często w przypadku tych droższych, powiedzmy, samochodów takie rabaty są właśnie obecnie udzielane. Chodzi głównie o rocznik 2023.
Innymi słowy, bariery ochronne na rynku krajowym nie są dziś wystarczające, tak twierdzi pan Sokołow podczas posiedzenia Rady Ekspertów. Eksperci uważają, że jeżeli obecny stan rzeczy się nie zmieni, to popyt na krajowe produkty motoryzacyjne zmniejszy się. Dlatego rosyjscy producenci, to jest jeden, tak, będą zmuszeni przejść na pracę jednozmianową zamiast dwuzmianowej. Tu już mieliśmy taką sytuację w 2023, no i prawdopodobnie znowuż się to powtórzy. No i tutaj według tych szacunków Avtovazu doprowadzi to do spadku produkcji nawet o 50%. Ja przypomnę, że w 2035 według właśnie tych prognoz kremlowskich Rosja ma produkować około 3,5–4 milionów samochodów, no a jeżeli to tak będzie szło, no to za moment będzie produkowała 100–200 tysięcy, tak, a więc trochę jak gdyby o rząd wielkości mniej. W takiej sytuacji rosyjskie firmy będą zmuszone wytwarzać wyłącznie przestarzałe produkty, czytamy tutaj w oświadczeniu pana Sokołowa, produkty o niskiej technologii i nie będą mogły finansować prac badawczo-rozwojowych, rozwijać własnych mocy produkcyjnych i tworzyć nowych miejsc pracy w zaawansowanych technologiach. No na razie tak to wygląda, bo Łada nie posiada zaawansowanych technologii, tylko technologie sprzed 30–40 lat. Sokołow pod koniec ubiegłego roku stwierdził, że konkurowanie z chińskimi producentami bez wsparcia rządu jest nierealne, podkreślając, że przyszłość rosyjskiego rynku samochodowego do 2030 będzie zależeć od działań regulacyjnych rządu. Trudno nie przyznać akurat tutaj racji. Moim zdaniem, jeżeli rząd nie wprowadzi jakichś rozporządzeń blokujących, no to te chińskie marki zaleją rynek rosyjski, zresztą już zalewają. Pytanie jest, czy rząd i czy Rosja chce wchodzić tutaj na tym polu w konflikt z Chinami, bo jednak Rosja nie jest perspektywicznym jakimś rynkiem, natomiast jeżeli by były jakieś dodatkowe cła czy blokady, no pewnie byłaby reakcja dosyć nerwowa ze strony Chin. Chiny nie lubią wprowadzania jakichś dodatkowych obostrzeń, bo boją się, że podobna sytuacja może się zdarzyć na przykład w Europie. A my przechodzimy, słuchajcie, do tytułowej wiadomości. Rosja prosi Kazachstan o stworzenie rezerw benzyny dla niej. No i tutaj jest to kolejna odsłona tego kryzysu paliwowego. Najgorsza sytuacja prawdopodobnie Rosję czeka w maju i takie są jak gdyby oceny ekspertów, dlatego że skumulują się te problemy rafinerii. Być może będą też problemy związane z tym, że niektóre rafinerie jednak będą musiały przejść remonty, bo też są takie zapowiedzi, że niektóre rafinerie pomimo zakazu jednak proszą o wyłączenie, czyli muszą z powodów właśnie konserwacyjnych przejść te remonty. I w maju będzie zwiększony popyt. On zawsze w maju zaczyna być zwiększony. To jest ten okres letni, kiedy Rosjanie po prostu wsiadają do samochodów i szczególnie kiedy mają zamknięte kierunki te zagraniczne, zaczynają jeździć po kraju. Władze rosyjskie zwróciły się do Kazachstanu o pomoc w związku z zagrożeniem niedoborami benzyny po atakach ukraińskich dronów i powodziach, które sparaliżowały produkcję rafinerii ropy naftowej. Moskwa zwróciła się do władz Kazachstanu o utworzenie specjalnej rezerwy benzyny na wypadek niedoborów w Rosji. Wielkość zamówienia wynosi w tym momencie 100 000 ton i tutaj czytamy ze strony rosyjskiej: podpisaliśmy porozumienie, wszystko zostało sformalizowane w ramach orientacyjnego salda, co oznacza, że może zostać zwiększone. Jednak wielu ekspertów zauważa, że sam Kazachstan dysponuje niskimi zapasami benzyny wynoszącymi zaledwie 307 000 ton. No tutaj jeżeli by 1/3 oddali, no może to być trochę niebezpieczne, szczególnie, że w Kazachstanie mamy też powodzie i może się okazać, że mogą też jakieś powstać lokalne problemy. Obecnie benzynę klasy środowiskowej może produkować jedynie jedna rafineria, właśnie w pobliżu, niedaleko Orska, Atyrau. Pozostałe rafinerie prowadzą remonty, w tym momencie prowadzi jedna Chimkent i druga Pawłodar. Remont jest planowany czerwiec-lipiec, a więc w tym momencie są dwie dostępne rafinerie
A za moment może się okazać, że jeżeli w tych Chimkent, w tej rafinerii remont się przedłuży, no to zostaje tylko jedna. Już pod koniec marca, przypomnijmy, Rosja zwróciła się do Białorusi o pomoc w sprawie benzyny. Według szefa Komisji Energetyki Dumy Państwowej Zawalnego osiągnięto porozumienie w sprawie zakupów ilości 150 000 ton miesięcznie. Tutaj, jeżeli chodzi o sytuację w rosyjskich rafineriach, no to wszystko wskazuje, tak jak już mówiłem, że ten maj będzie krytyczny, tak zauważają eksperci rosyjscy, no ale to już jak gdyby wcześniej było wiadome. I tutaj według ekspertów reakcja władz mogłoby być również zaostrzenie obowiązującego od 1 marca zakazu eksportu benzyny i tu mówi się o tym, że być może ten zakaz zostanie rozszerzony na kraje Unii Euroazjatyckiej. Według Rostatu w ciągu 3 tygodni marca Rosja straciła 10% produkcji benzyny, a pod koniec marca już było to 14%. Przypomnijmy, że w ubiegłym weekendzie rafineria ropy naftowej w Orsku została zalana częściowo, natomiast drogi transportu zarówno produktów, które produkuje rafineria, zostały odcięte. No i w tym momencie rafineria była zmuszona zatrzymać produkcję. Dzień dobry wszystkim. Witamy Mateusza, wrócił po eskapadzie. Tak. Cały na biało, a więc na damy szaro bardziej. Następną. Na kremowo. Na biało, tak mnichowo jesteś. Okej. Damy Ci przeczytać następną informację. Pytanie takie, czy część z Was czeka na kubek i czy by może chcieli konkurs? Bo ja konkursu nie ogłosiłem. Tak, nie wiem, czy chcą, a więc czytaj informacje, wszyscy się zastanowią tak. I napiszą. Dobra, słuchajcie, Putin został poinformowany o sytuacji krytycznej ze zniknięciem ryb z rzek północnych. Szef Rosrybołówstwa Ilja Szestakow powiedział prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi o krytycznej sytuacji w zakresie liczebności ryb północnych, podaje kremlowska strona internetowa. Tu mam cytat. Jest na poziomie krytycznym. Tak naprawdę potrzeba podjąć wysiłki tu i teraz. Program jest zaplanowany do roku 2040. Tak powiedział Szestakow, odpowiadając na pytanie o zwiększenie populacji ryb na północy. Chyba Putin go zapytał, jak idzie nam zwiększenie tej populacji, a Ilja mówi, no jest krytycznie. Według niego finansowanie programu rozpocznie się w 2025 roku w ramach ogólnorosyjskiego projektu Czysta Woda. Zakładamy, że w tym krajowym projekcie znajdą się bezpośrednie fundusze na budowę nowych fabryk, zwiększenie wielkości produkcji ryb. I teraz zagadka dla widzów. Jakie są powody znikających ryb? Chwila do namysłu, a pan Szestakow chyba w następnym akapicie nam da odpowiedź. Szestakow pochwalił się rekordowym połowem dokonanym przez rosyjskich rybaków w ciągu ostatnich 30 lat, 5,3 miliona ton ryb. Według niego głównymi rodzajami ryb były mintaj, łosoś i sardynki. Dodał, że Rosja rozwiązała problem paszy dla hodowli ryb i od przyszłego roku już przejdzie wyłącznie na rosyjskie zamienniki. Rekordy odłowów, brak dostępu do paszy, no właśnie brzmi jak plan i jak odpowiedź, dlaczego mają takie problemy. Chciałbyś dodać, Pawle, coś? Ci, co wygrali aukcję na połowy, to mogą się czuć trochę zrobieni w wała. Tak, ale są zapowiedzi, że będą zarybiać, tak? Więc... Tak, no już od przyszłego roku do 2040. A pozbawione, bo odszukałem sobie, pozbawione praw do odłowu została Wielka Brytania. Więc to jest też taka informacja, gdzie udało mi się coś wyczytać wczoraj. Tak, tu piszecie, że jeden węzeł jest odcięty w Kazachstanie, to jest prawda, natomiast tam jeszcze jest drugi węzeł, a więc teoretycznie mogliby, tylko że jest dalej, mogliby użyć trochę innej drogi.
Natomiast powódź nie będzie trwała w nieskończoność. Być może sytuacja na koniec kwietnia powinna się już unormować i w maju być może ten węzeł, który przebiega przez region Orenburga, będzie dostępny. Okej. A my sobie przyjdziemy do konkursu. Oni chcą jakiś K-kurs, nie wiem, to. K-kurs? Ludzie piszą. Konkurs. To konkurs się pisze chyba. Tak. K-kursa nie mamy konkurs. To ja pierwszy człon podaję. Dzisiaj będzie łatwo, człon. Człon, dobra. Tak, bardzo łatwo. I teraz chyba twoja wiadomość jest następna. Pamiętajcie, mail napisany na ekranie. Hasło składa się z 2 członów dla naszych wspierających i patronów. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że oglądacie. Oczywiście wszyscy widzowie, nie tylko wspierający i patroni. To dzięki wam możemy tworzyć te programy i siedzimy, nawet jeżeli nie ma internetu, to siedzimy przed komputerem, żeby jak najszybciej wskoczyć w materiał. Paweł, teraz ty. Dobrze. Rosyjska ropa i gaz z etykietą. Są zapowiedzi ze strony europejskich parlamentarzystów, a dokładnie parlamentarzystki ze Szwecji, pani Fritzon, która zaproponowała nowy sposób ograniczenia dostaw rosyjskiej ropy i gazu do Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o to, żeby nie obchodzić sankcji. Zwróciła się do Komisji Europejskiej z propozycją oznaczenia pochodzenia wszystkich surowców energetycznych i całego ciągu tych dostaw, aby zapobiec dostawom z Rosji. Według Fritzon sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji w dalszym ciągu mogą być obchodzone, a pomimo zakazu ropa i gaz do Europy nadal napływają. Podkreśliła znaczenie ustanowienia systemu etykietowania wszystkich paliw kopalnych importowanych do Unii Europejskiej, aby można było prześledzić pochodzenie ropy i gazu oraz powstrzymać próby importu z Rosji. Fritzon przypomniała, że podobna propozycja oznakowania produktów wykorzystujących zasobów kopalnych została przedłożona już w 2011. Wtedy uznano, że ta inicjatywa jest niepotrzebna. 3 kwietnia poinformowano, że do lata Rosja zmniejszy wydobycie ropy o 1 milion baryłek. Według wicepremiera Aleksandra Nowaka do czerwca tego roku produkcja czarnego złota w kraju spadnie do 8,9 miliona baryłek dziennie. Tu mówiliśmy, że to tak dobrowolnie Rosjanie obniżają, a tak poważnie zobowiązania OPEC i druga rzecz, problemy, jeżeli chodzi o wydobycie. Zmuszeni są do zmniejszenia tego wydobycia obecnie. Zobaczymy, czy uda im się w przyszłości wrócić powyżej 10 milionów, tak jak kiedyś to było, bo będzie to bardzo trudne. No tak. Zobaczymy, jak to będzie. Tu mamy. I to jest, słuchajcie, tutaj krótki komentarz, to jest bardzo ważna inicjatywa, jeżeli ją by się udało. Nie dlatego, że jakieś duże ilości podrobionej ropy czy gazu akurat to nie widzę takiej możliwości, ale powiedzmy ropy trafiają do Europy, tylko dlatego, że jeżeli by to wprowadzono, to bardzo łatwo rozszerzyć ten w przyszłości zakaz i kontrolować dostawców. Bardzo ciekawa inicjatywa, trzymam kciuki za tą inicjatywę, natomiast na pewno będzie lobby naftowe przeciwne w większości, chociaż nie wszyscy. Okej. Tu miałem pytanie, ile zostało kubków z drugiej serii? Słuchajcie, bardzo mało, chyba 3. Coś mi się tak wydaje, muszę odtworzyć sobie szafę i policzyć, ale bardzo malutko. Kończy się. Zmywarkę, tak, muszę otworzyć zmywarkę i zobaczyć, ile ich której tam nie jest. masz. Ale... Nie, kończy się druga seria, muszę popracować nad 3, natomiast zobaczymy, kiedy uruchomimy ją. No a teraz przechodzę do ostatniego naszego artykułu, bo ty nie masz, przedostatniego, długo. Mam, oczywiście. Bank Centralny, dzisiaj na bogato, Bank Centralny zażądał większej kontroli nad przelewami bankowymi Rosjan po ataku terrorystycznym w Krokusie. Po otrzymaniu rekomendacji banki zaczęły blokować część płatności
Wiele z nich zostało jednak odblokowanych po dostarczeniu rachunków, m.in. z giełd kryptowalut. Wraz z rozwojem szybkich rozliczeń wzrosła liczba nielegalnych płatności. Zastosowanie kilku odbiorców w łańcuchu przelewów sprawia, że płatność staje się de facto anonimowa. Podkreślił rozmówca publikacji. Zaczęło to niepokoić władze finansowe w świetle ataku terrorystycznego. No i skończył się darmowy internet, kradziony tutaj, słuchajcie, od sąsiadów. A my sobie przechodzimy do skończenia tej informacji. Tutaj czytamy, że w związku z tym bank centralny zażądał, aby w połowie kwietnia instytucje kredytowe, poczekajcie, jeszcze zobaczę, mnie widzicie, natomiast tutaj już Mateusza sobie zmienimy. Słuchajcie, w związku z tym bank centralny zażądał, aby w pierwszej połowie kwietnia instytucje kredytowe dodatkowo informowały o sposobach analizowania działalności swoich agentów płatniczych. Terroryści i ekstremiści często próbują zgromadzić środki na jednym koncie. Od strony systemów płatności może to wyglądać jak przeniesienie kwot, na przykład uczestników obiadów w restauracji na osobę, która zapłaci cały rachunek, czyli ledwo zauważalne. Coś pan ekspert, tak nie wiem, no ale okej. Tak mówi niezależny ekspert Andrzej Barkota. Zwalczanie transferów P2P z wysokiego ryzyka za pomocą kont DROP jest obecnie priorytetowym obszarem monitorowania finansów. Bank Centralny we współpracy z bankami pracuje nad wdrożeniem środków zaradczych, zauważył regulator. Jak pokazuje praktyka, zaostrzenie kontroli dotyka przede wszystkim uczestników rynków działających w dobrej wierze, komplikując im życie i zwiększając koszty. Wspomina Roman Prochorow, szef Stowarzyszenia Technologii Finansowych. Tu akurat pełna zgoda, czyli kolejny dzień, słonko się wznosi nad horyzontem, to Mateusz pisał, a przeciętny Rosjanin będzie miał znów trochę trudniejsze życie i tak po kawałeczku, po kawałeczku. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do ważnej informacji. Tu mówicie, że internet na dyskietce, wersja demo skończona, być może. Miejmy nadzieję, że to tak nie będzie na stałe, bo to zostanę sam wtedy i to będzie mi wtedy smutno, wam pewnie też, jakby nie było Mateusza. A my przechodzimy do następnej informacji i ona jest z naszego punktu niezmiernie istotna. Putin wydał polecenie, aby przyciągnąć zagranicznych blogerów do promowania rosyjskich towarów. Władimir Putin wydał polecenie pracy nad pomysłem wydarzenia, które pomogłoby promować krajowe produkty za pośrednictwem zagranicznych blogerów. Jest to określone w wykazie instrukcji opublikowanej na kremlowskiej stronie internetowej. Głowa państwa zaapelowała o rozważenie możliwości zorganizowania zakrojonej na szeroką skalę imprezy mającej na celu promocję krajowych produktów, w tym z udziałem czołowych zagranicznych blogerów i możliwość ich sprzedaży w internecie, znaczy nie tych blogerów, ale tych produktów, tak rozumiem. Polecenie Putina będzie wykonywane przez rosyjski rząd, Agencję Inicjatyw Strategicznych przy udziale rządu. Sprawozdanie w tej sprawie należy złożyć panu prezydentowi do 1 października. Wcześniej Putin powiedział, że nadszedł czas Rosji i rosyjskich produktów. Słuchajcie, jeżeli macie pomysły na wydarzenie, to piszcie, co mogłoby być takim wydarzeniem, które by przyciągnęło zagranicznych blogerów. Ja mam kilka pomysłów, ale dam tutaj możliwość przekazania waszych, najciekawsze sobie jutro przeczytamy. Ja ze swojej strony, słuchajcie, dziękuję za dzisiejsze zestawienie. Tak, Mateusz nie ma akurat światłowodu, ale może się to zmieni. Na razie chyba nie ma takich możliwości technicznych, tam gdzie mieszka, trzeba będzie mu jakieś tutaj mieszkanie, być może, tak, pisze, że ma kablówkę, dlatego zapraszamy na Patronite, wpisujcie wtedy, że to jest dla Mateusza. Oczywiście żartuję, ja ze swojej strony dziękuję, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.
Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.